nastąpił taki wylew nowotworów. Albo dziecko ma nowotwór, albo ma zespół Downa. Okazuje się, że jest cała lista 10 000 ziół antynowotworowych. Kolejki chorych osób. Organizm mamy traktuje płód jako prawie że kosz na śmieci, do którego może te wszystkie rzeczy wyrzucić, z którymi sobie wcześniej nie radziło i nie potrafiło ich usunąć. Robi się wszystko, żeby tą tkankę nowotworową zabić. Nieważne, czy przy okazji zniszczy się zdrowie pacjenta, czy nie. Czy każdy nowotwór jest rakiem? Rodzice są od razu rozgrzeszeni, bo lekarz powie, że nie wiadomo skąd się to bierze. Ludzie są zaszczuci dosłownie. Ta prywatyzacja służby zdrowia jest w ogóle możliwa? Czy to jest dobry kierunek? Wilka kora ma bardzo silne właściwości antyrakowe. U mnie się płaci i trzeba naprawdę zdać. Nawet samo WHO przyznało, że ponad 80% nowotworów wynika z zaburzonego metabolizmu. No to co, wszyscy mają te geny zepsute? Witam Państwa serdecznie i chciałem tutaj w imieniu całej ekipy zaprosić Was do korzystania z e-booka, w którym znajdziecie dużo ciekawych, praktycznych i dosyć łatwych porad na poprawienie sobie zdrowia w takich często występujących codziennych sytuacjach. W części, której napisałem, dowiecie się, w jaki sposób za pomocą kilku w zasadzie suplementów można dosyć szeroką gamę różnych dolegliwości związanych chociażby z przeziębieniem, grypą i tak dalej sobie poprawić. Oraz napisałem tam, jak przygotować się do operacji i jak wyjść po operacji, w sensie wyjść takim, żeby szybko wrócić do zdrowia. Myślę, że to są ciekawe tematy. Inni, którzy dołożyli się do przygotowania tego e-booka, równie ciekawe tematy przygotowali, także serdecznie zapraszam, korzystajcie z tego i niech to wyjdzie wszystkim na zdrowie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Ryszard Grzebek, autor wysoce skutecznego łańcucha przyczynowo-skutkowego diagnozowania i leczenia chorób. Dyplomowany w Kanadzie osteopata, doktor medycyny naturalnej i chińskiej. Autor książek Rak to nie wyrok. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem Ryszard Grzebek. Witam Cię, witam Państwa. Witaj Ryszard. Kolejny odcinek w kwestii inwestycji w swoje zdrowie. Inwestycji w świadomość. Myślę, że ta świadomość jest duża, coraz większa, ale zastanawia mnie to, że właśnie od lat nagrywamy odcinki. Coraz więcej książek, coraz więcej materiałów, programów, informacji na wszelkiego rodzaju kursach, szkoleniach, panelach dyskusyjnych. A mam wrażenie, że te kolejki chorych osób wokół, w szpitalach, w onkologiach, w różnych centrach są naprawdę coraz większe. Patrzę na statystyki, 150 000 osób z zapadalności na raka średnio w Polsce nowych osób. To są potężne liczby. Co się dzieje? Dlaczego tak jest? Jaka jest przyczyna? Jakbyś tak z boku stanął i zerknął na to wszystko twoim wzrokiem, doświadczeniem, co się dzieje? Ja powiem coś, co się pewno mało komu to spodoba. Moim przynajmniej zdaniem jest to, że w tego typu problemach zdrowotnych nie idziemy w przyczynówkę. Gdybyśmy w tą przyczynówkę poszli głęboko, to okazałoby się, że należy zmienić bardzo dużo nie tylko w naszym prywatnym życiu wokół nas, ale i w przepisach, które regulują funkcjonowanie danego kraju, a to już zagraża potężnym pieniądzom, potężnym koncernom, więc tego nikt nie tyka. Prosty przykład, niedawno doszła do mnie informacja, artykuł gdzieś tam na Google'ach umieszczony, że Unia Europejska wycofuje się ze zniesienia, jeśli dobrze pamiętam, chyba coś około 10 000 różnych chemikali, które zostały tam w jakiś sposób udowodnione, że niekorzystnie wpływają na zdrowie i prawdopodobnie tylko mały procent z tego zostanie usunięty po, nazwijmy to, reklamacji koncernów chemicznych. Więc tak naprawdę, czy tu chodzi o nasze zdrowie, czy chodzi o biznes? No jeżeli tą pierwszą rzecz zrozumiemy, to teraz już będzie łatwiej zrozumieć, co mam na myśli, mówiąc przyczynówka. Co jeszcze myślę przez tą przyczynówkę? Oczywiście interesy są interesami, tak? Ale dlatego tych raków jest coraz więcej, że my nie podchodzimy do leczenia na zasadzie takiej, usuńmy te elementy, które spowodowały dany problem, tylko boksujmy się jak ślepcy dosłownie z efektem końcowym. A efektem końcowym w tym przypadku, bo o tym dzisiaj rozmawiamy, jest ta tkanka nowotworowa. Więc robi się wszystko, żeby tą tkankę nowotworową zabić. Nieważne, czy przy okazji zniszczy się zdrowie pacjenta, czy nie. Natomiast nikt się nie zastanawia nad tym, co spowodowało rozrost tej tkanki. Bo gdybyśmy to poszli, to dokładnie co opisuję w tych moich książkach, Rak to nie wyrok, to co uczę moich studentów w szkole, to co też staram się robić z pacjentami najgłębiej jak mogę, to jest to, że powiedzmy dla mnie sam nowotwór jest tylko takim czerwonym światełkiem,
mówiącym, że gdzieś w organizmie, nazwijmy to tak kolokwialnie, powstał korek, powstało jakieś zaburzenie, które doprowadziło do tego, że to czarowne światełko się zaświeciło. Więc ja staram się teraz ten mechanizm znaleźć i go zdezaktywować. To jest aż tak proste. No brzmi prosto. Napisałeś książkę Rak to nie wyrok, bo dla wielu osób, które no właśnie przeżyły, dla tych, którzy nie przeżyli, no to już nie możemy mówić, ale dla tych rodzin osób, które nie przeżyły, często rak to był wyrok i wiele tych osób umiera. No chciałem się zapytać ciebie, nie z mojego doświadczenia, no bo tego nie wiem, chociaż w rodzinie były też sytuacje z rakiem kiedyś. Czy naświetlanie, chemioterapia, bo to pamiętam gdzieś z chorób, które pamiętam w rodzinie, to zawsze była właśnie chemioterapia, onkologia, oddział onkologiczny, naświetlanie, czy to jest jedyny sposób walki, no bo powiedziałeś, że jest właśnie jakiś nowotwór i chce się zabić ten nowotwór przy okazji, wyniszczając organizm pacjenta. Czy to jest jedyna stosowana dzisiaj metoda, czy jest coś, czego może się nie stosuje, a co jest, nie wiem, równie skuteczne? Nie wiem tego. Pytam z ciekawości, jak to wygląda. Znaczy metod, które potrafią zniszczyć tkankę nowotworową, jest sporo. Natomiast w leczeniu akademickim dopuszcza się w zasadzie takie najbardziej popularne 3 w zasadzie techniki, czyli to jest chemioterapia, radioterapia i chirurgia. I w zasadzie na tym od kilkudziesięciu lat jakby cała historia wokół tego się toczy, nie zwracając uwagi na to, że można stosować inne środki, które są najzwyczajniej w świecie bardziej przyjazne dla organizmu i najzwyczajniej w świecie wiele z nich jest o wiele skuteczniejszych w pokonaniu tego nawet ostatniego elementu tej tkanki nowotworowej niż te 3 wymienione. Tu tylko przypomnę, że wykonano raptem, według mojej wiedzy, jaką mam, 2 badania na temat skuteczności chemioterapii i powiedzmy w tym wyższym badaniu wynik był na poziomie, jeśli dobrze pamiętam, 2,3%, ale nie stosowano żadnych witamin, żadnych innych suplementów, żadnej diety, niczego, tylko stosowano normalny tryb życia pacjenta plus chemioterapię. No to ja przepraszam bardzo, jeżeli my mówimy o takiej skuteczności 2,3%, no to można się zastanowić, czy rzeczywiście jest to wszystko, na co dzisiaj stać naukę. W terapii, w medycynie naturalnej mamy no naprawdę mnóstwo produktów, które są wysoko skuteczne. Kiedyś czytałem opracowanie i niestety bardzo żałuję, bo to były jeszcze czasy, kiedy zanim zacząłem gromadzić materiał na książkę, ja tak czytałem, odkładałem na bok i oczywiście to znikało później. Ale do dzisiejszego dnia pamiętam, że jest lista około 10 000 ziół, ja nawet nie myślałem, że tyle w ogóle jest na świecie. Okazuje się, że jest cała lista 10 000 ziół antynowotworowych. Dzisiaj bardzo żałuję, ale to bardzo, że tego sobie wtedy nie zachowałem, bo no to wyobraźcie sobie Państwo, 10 000 ziół to praktycznie można powiedzieć co drugie chwast, który spotykamy gdzieś idąc na spacer przez park czy przez las, ono ma jakiś tam stopień działalności antyrakowej. Witamina B17, propaganda nieustająca, że zawiera w sobie cjanek, więc ona cię zabije, ale nikt nie mówi tego, że ten cjanek uwalnia cię tylko w kontakcie z komórkami nowotworowymi. Tylko i wyłącznie, więc on zupełnie nie uszkadza zdrowych tkanek. Ale tego to się już przemilcza, tą część, tylko się mówi, że jest tam tkanek, że jest tam cjanek. No wiadomo, że cjanek jest to niezwykle silna trucizna, więc ludzi się, mówiąc półprawdy, odstrasza się de facto od takich terapii. I tak bym mógł mówić długo, bo tych rzeczy jest naprawdę sporo. No więc można sobie zadać pytanie, dlaczego się tych innych nie stosuje? No dlatego, że ktoś zdecydował, który ma tak zwaną władzę, że w medycynie akademickiej będziemy stosowali te 3 główne terapie i ewentualnie jakieś tam kilka terapii eksperymentalnych i koniec. Mhm. Ciekawi mnie jeszcze podstawa, trochę wrócę do początku i zadam może pytanie, które mówi się, że nie ma głupich pytań, ale żebym zrozumiał, bo kiedyś coś czytałem w tej kwestii, czy każdy nowotwór jest rakiem? Żebyś nam to wytłumaczył, żebyśmy nigdy nie zrobili błędów. Czy każdy nowotwór jest rakiem, czy nie? Jak mamy to rozumieć? Powiem tak, no dzisiaj z tego, co ja widzę, to używa się tych słów zupełnie zamiennie, w sensie, że jest to po prostu rak. Natomiast jak sama nazwa wskazuje, nowotwór, nowy twór. Więc to może być coś, że na przykład jest przyrost jakiejś tkanki w jakimś miejscu, ale to wcale nie znaczy, że to jest tkanka rakowa już de facto. To jest nowy twór, który może bardzo łatwo przy sprzyjających okolicznościach zmienić się na tkankę rakową. Dlatego nie wiem, czy to już ta czujność jakby zaginęła,
w środowisku medycznym, że w zasadzie każde coś nowego, ten nowy twór jakikolwiek się tam gdzieś pojawi, to jest już od razu z marszu określany jako proces ewentualnie rakowy. Czyli można powiedzieć, że każda zmiana, która gdzieś się pojawia na ciele, w organizmie, no bo przecież tak jest, że czasami mówimy, o coś mi tu urosło, coś się tam pojawiło. Można sobie oczywiście to sprawdzić, zbadać, ale nie każda zmiana, nie każdy nowy twór, tak jak to mówimy, to jest rak, tylko po prostu to jest jakiś czasami przyrost, tak jak powiedziałeś, tkanki, czy organizm jakoś reaguje na coś, co się wydarzyło w środku. Dokładnie tak. No to pytanie mam takie, no bo przecież mówimy tak, że przez nawarstwianie się tych ilości chemikaliów w jedzeniu i przez to, że my przez lata, często się mówi przez lata, albo dajesz zdrowie organizmowi i ono ci odwdzięcza się po latach tym, że jesteś po prostu zdrowy, albo są sytuacje, że ktoś się źle odżywia, no i ten rak się gdzieś tam pojawia. Skąd w takim razie tyle akcji z małymi dziećmi, czasami do kilku lat, czasami dosłownie kilkumiesięcznych dzieciaków, które ledwie się urodziły, a już się zbiera pieniądze i czasami to są miliony, grube miliony, to też mnie zastanawia, jak to jest możliwe, że kilkanaście milionów złotych jest potrzebne, żeby jedno dziecko uratować i to jest mega przykre, że pół Polski dosłownie się musi składać, żeby jedno życie uratować i czasami się to niestety nie udaje. No i to jest małe dziecko i skąd ono ma już te wszystkie nawarstwienia takie, że ta... No, pytam jako nie rodzic jeszcze, ale widzę to i mnie to martwi, że coraz mniejsze dzieciaki, albo my tego widzimy więcej, bo jest po prostu tyle informacji w mediach. Nie wiem, jak ty to widzisz? No, odpowiedź na to jest banalnie prosta. Opisałem to dokładnie, znowu wrócę do tych moich książek, Rak to nie wyrok, bo tam zaczynamy od rozdziału mama i tata, tak? I wielu ludzi, którzy się znają na tym procesie, powiedzmy, przygotowania do ciąży i okresu ciąży, stwierdziło, że to jest najlepsze opracowanie, jakie powstało na rynku polskim od bodajże 1900, już nie pamiętam, 10 czy 20 roku. Nikt tak szeroko tego nie opisał i z takimi detalami, jeśli chodzi o przygotowanie do ciąży. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tak samo jak i tata, jak i mama, bo przecież mniej więcej wszyscy jemy ten sam pokarm, kumulujemy toksyny w naszym organizmie w zależności od tego, jak dobry mamy metabolizm i jak dobre mamy organy wydalnicze, czy wydzielnicze, tak? Te, które usuwają te toksyny z organizmu. Im kto ma bardziej osłabiony ten system wydalniczy, może tak go nazwijmy, ten więcej tych toksyn kumuluje. I co z tego wynika? Z tego wynika to, że jeżeli na przykład mama zajdzie w ciążę, to organizm, i to niestety jest potwierdzone, i mama na to nie ma żadnego wpływu, to nie to, że chce czy nie, tylko tak się po prostu dzieje. Ja wiem, że to może wiele ludzi zbulwersować, no ale albo rozmawiamy na zasadzie, że mówimy to, co się ludziom podoba, albo mówimy fakty, tak? Więc ja wolę fakty. Organizm mamy traktuje płód jako no, prawie że kosz na śmieci, do którego może te wszystkie rzeczy wyrzucić, z którymi sobie wcześniej nie radziło i nie potrafiło ich usunąć. Zauważmy jedną rzecz, że najczęściej to pierwsze dziecko jest poturbowane przez jakieś dziwne zaburzenia. Nie znaczy, że to jest jedyna reguła, ale to mówię się w miarę najczęściej dzieje. I to jest tak, albo dziecko ma nowotwór, albo ma zespół Downa, albo ma jeszcze jakieś inne tego typu bardzo nieprzyjemne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że organizm mamy wyrzucił te toksyny do tego rozwijającego się płodu i po prostu zaburzyło to jego tworzenie się. I niestety no, wtedy jest takim dzieckiem problem. A ja zawsze mówię i w tych książkach piszę, że najważniejsza w tym całym postępowaniu jest mama, bo to ona, ten płód rozwija się w niej, ona to życie de facto jakby hoduje w sobie i ona go karmi. Więc jeżeli mama nie przygotuje się do ciąży na zasadzie takiej, że naprawdę i to głęboko zrobi sobie dietę oczyszczającą i to nie tam 3 dni na poziomie komórkowym, jak to niektórzy szpece mówią, to jest bzdura na resorach, tylko rzeczywiście poświęci na to co najmniej te 6 tygodni, będąc na diecie dąbrowskiej, czy jeszcze fajnie jakby drugi raz mogła to powtórzyć, w tym czasie oczywiście zero chemikali w zasięgu ręki, jakichkolwiek, poza naturalnymi, które są przyjazne dla otoczenia. Najlepsze pokarmy, jakie możemy mieć pod względem ekologicznym, no to wtedy te szanse na to, że takie dziecko zdeformowane w jakikolwiek sposób, ja tu nie mówię, że zdeformowane koniecznie fizycznie, tylko i zdrowotnie pod względem nowotworu, czy chociażby zespołu Downa, no są małe szanse, że takie coś będzie miało miejsce, więc my nie chcemy popatrzeć na faktologię,
Tylko nie wiemy skąd się to bierze i mama jest rozgrzeszona, przy okazji tato też, bo tato przecież tak samo im on się lepiej oczyści, tym ten przekaz genetyczny będzie też lepszej jakości. Więc rodzice są od razu rozgrzeszeni, bo lekarz powie, że nie wiadomo skąd się to bierze, więc mama ma czyste sumienie, tatuś też. No jest dziecko, które ma niestety taką paskudną chorobę. No i zrwanie wtedy włosów z głowy, jak to dzieciątko wyleczyć. A wystarczyło zapobiec temu. Po prostu. Badanie, które wykonało Environmental Research Group, to jest totalnie prywatna organizacja, która wykonuje te badania z datków takich ludzi, jak my, ktoś wyśle $, 10, 20, oni to zbierają i mając te fundusze robią badania, pobrało krew z 10 nowonarodzonych dzieciątek kilka godzin po porodzie i okazało się, że tam była taka seria przeróżnych chemikali już we krwi dziecka. Jedno zaburza rozwój, drugie zaburza system nerwowy, trzecie zaburza układ rozrodczy i tak dalej. Więc można sobie tylko wyobrazić, skąd się te choroby biorą. My wiemy, ja wiem skąd się to biorą. Już ci, co przeczytali moje książki, też wiedzą. Problem jest z tymi, którzy wolą nie wiedzieć. No to widzimy, Ryszard, że faktycznie mamy co robić, że widzimy, że sytuacja jest taka, że jest zła, że bardzo dużo osób choruje. Nie po to nagrywamy, żeby opowiadać jak jest, no bo nasi widzowie widzą, że kolejki są ogromne u onkologów. W takim razie co my powinniśmy robić i kogo słuchać? Które fakty są, no właśnie, które są faktami, a które są może nieporozumieniami. Porozmawiajmy o kilku rzeczach, które powinniśmy wprowadzić może do naszego życia, albo których unikać, albo chociaż próbować unikać, no bo przecież ten świat się mocno zmienił w ostatnich latach. Internet w powietrzu, Wi-Fi potężne, telefony komórkowe, nie tylko mówię, że telefony, ale generalnie dzwonienie telefonami przez kilka godzin dziennie. Wielu znajomych przecież trzyma telefon, aż rozgrzane mają głowy. Ja też to znam ze swojego doświadczenia, że sam choćby telefon, który jest kilka godzin przy uchu, no to zupełnie inaczej działasz, głowa cała rozgrzana i widać, że to, no nie wiem, że ten telefon na pewno nas zagrzewa. Pytanie, jak on działa, ja tego nie sprawdziłem, ale pytam ciebie, ile rzeczy, które wiesz, które sprawdzono, mogą sprawić, że ten rak będzie daleko od nas, dalej niż normalnie w tym świecie, który jest chory. No tutaj nie ma co, ja to nazywam wprost filozofować i odkrywać koła na nowo, tylko trzeba zastanowić się nad jedną rzeczą. Ile było chorych na raka 30 lat temu, 60 i 100. I nawet dalej nie musimy się już cofać, bo to nam da absolutny wykładnik tego, jaki nastąpił wzrost zachorowań na nowotwory. I teraz przeanalizujmy na przestrzeni lat, jakie czynniki dochodziły i w związku z tym mamy też odpowiedź, które może nie określimy dokładnie, precyzyjnie, że to był ten czy ten, ale bo to tych czynników zawsze dużo jest, ale możemy określić, z jakiej grupy wynikają większe zagrożenia. Więc już samym początkiem XX wieku w gazetach opisywano, bo zwrócono uwagę na to, że po wprowadzeniu, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale to też w tych moich książkach opisuję, nastąpiła zdecydowanie większa ilość zachorowań na nowotwory. To był początek XX wieku. Kolejny przeskok po wprowadzeniu nawozów sztucznych nastąpił kolejny skok zachorowań na nowotwory. Oczywiście nie na drugi dzień po wprowadzeniu, tylko tam upłynęło ileś lat, tak? Proszę zobaczyć teraz, co się dzieje. Wszyscy praktycznie muszą te obowiązkowe rzeczy brać dla dzieci, jeżeli nie wiedzą, jak powiedzieć nie. No bo tu też strach działa, tak? Ojejku, ja nie powiem, co mi zrobią. Dziecka do lekarza nie będę mógł wziąć. No to weź dziecko prywatnie do lekarza. Zależy ci na tym, żeby dziecko było zdrowe, czy żeby dziecko miało to zdrowie zaburzone. Jeśli ci zależy, żeby było zdrowe, to ile na tego lekarza w ciągu roku tak naprawdę na prywatnej wizyty wydasz? Więc ludzie są zaszczuci dosłownie i nie pozwala im się na wszelkie możliwe sposoby na to, żeby powiedzieli nie tam, gdzie mogą to nie powiedzieć. Oczywiście się trzeba wyedukować najpierw, żeby wiedzieć, co zrobić. Kolejna rzecz. Jak nastąpił potężny wzrost zachorowań? W Kalifornii robiono badanie na temat wpływu promieniowania telefonów komórkowych na wzrost raka. Okazało się, że nastąpił skok, i to taki diametralny, w przypadku raka mózgu po wprowadzeniu telefonów komórkowych. No więc dlaczego my ciągle szukamy jakiegoś wytłumaczenia, że to jest genetyka, kiedy ewidentnie widać, że po wprowadzeniu tych chociażby kilku punktów, które tylko tutaj powiedziałem, już nawet nie mówię o całej reszcie, że nastąpił taki wylew nowotworów. Więc przestańmy może
dziabać się, że tak powiem, tak? Dlatego, że ktoś powiedział, że to jest dobre. No dobrze, ale ten ktoś jaki miał interes, mówiąc tym, że jest dobre? Bo jeśli ktoś myśli, że ten ktoś miał interes w dbaniu o twoje zdrowie, no to ja bym sugerował trochę szerzej spojrzeć na funkcjonujący świat, mechanizmy i że tak naprawdę to pieniądz wszystkim rządzi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dlaczego sięgamy tak łatwo po wszelkiego rodzaju wysoko przetworzone produkty pełne konserwantów i różnych chemikali? Dlaczego tak trudno nam się zdecydować na to, żeby znaleźć jakiegoś w miarę ekologicznego rolnika, który przynajmniej tego dziadostwa będzie dawał o 3/4 mniej? Dlaczego nam się nie chce tego zrobić? Dlaczego nam się nie chce założyć filtrów na wodę? Przecież jak badano próbki wody, to ponad 2000, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, w próbce wody różnych toksycznych substancji stwierdzono, z czego duża część była wysoko rakotwórczych. No więc wiadomo, że jakby pijesz szklankę takiej wody, czy nawet 5 litrów, to raka nie dostaniesz, ale jeżeli ty taką wodę pijesz przez 10, 15, 20 lat, no to jak masz tego raka nie dostać? Dlaczego się ciągle otaczasz promieniowaniem? To, co powiedziałeś, że głowa inaczej funkcjonuje i czuć, że ta strona jest cieplejsza, na którą się cały czas rozmawia. No przecież to jest nic innego jak promieniowanie mikrofalowe. Przecież do mikrofalówki wkładamy, znaczy ci, co nie wiedzą, tak? Bo ten, kto o tym wie, to w życiu tam by nic nie włożył i nie zagrzał do jedzenia. Wkłada do mikrofalówki płyn. Przecież ten płyn się nagrzewa, tak? A przecież my mamy 70% wody w naszym organizmie, więc jeżeli przyłożymy sobie dużo mniejszą mikrofalówkę w postaci telefonu, ale ciągle mikrofale, no to też ten płyn jest w nas nagrzewany. Więc tego jest jakby cała seria, a przy okazji nie ma w zasadzie wiarygodnych źródeł, bo cudaków, jak ja to nazywam na YouTubie, jest multum. A drugie multum na różnych forach. Każdy jest bardzo mądry i na pewno część z tych ludzi doskonałe rady daje, bo są sprawdzone, to nie podlega wątpliwości. Tylko problem jest taki, jak tych właściwych wyłowić. Ale to ja zapytam praktycznie bardzo, no bo mówimy, że telefon, ja to sam czuję, że jeśli się długo trzyma telefon i jest długa rozmowa, no to telefon jest gorący, ucho jest gorące, jest czerwone, rozgrzane, źle się człowiek czuje i nie ma ochoty dalej rozmawiać. Co zrobić? Czy słuchawki? No wiadomo, że można głośnik włączyć i telefon trzymać daleko, nie trzymać go po prostu przy głowie. Jak ty praktykujesz? No bo rozmawiasz przez telefon, czasami rozmawiamy, no to przez słuchawki, czy jak to robić? Jadąc samochodem, wiadomo, jest to też połączone. Nie wiem, skrócić rozmowę, no bo ktoś mówi, ja pracuję, nie mogę nie rozmawiać przez telefon, to jest moja praca, no to jakoś trzeba to zmienić. No więc ja przede wszystkim staram się nie rozmawiać przez telefon w samochodzie, bo nie mam za bardzo co w tym momencie nim zrobić. Jak go dam na głośno mówiący, to w zasadzie druga strona nie słyszy, co mówię. Więc raczej staram się to całkowicie wyeliminować, natomiast za każdym razem, jak tylko mogę, to głośno mówiący i tak, żebym go, no tam powiedzmy, tej minimum 60-80 cm miał od siebie. No ale też mam taką saszetkę, woreczek, tak, w którym trzymam telefon. I on jest o tyle dobry, że jeżeli się włoży w ten woreczek, to jest produkt niemiecki, to można go włożyć tak, że on całkowicie blokuje dostęp jakby fal do tego telefonu, w związku z tym ten telefon w ogóle cię nie promieniuje. No ale jeśli ktoś pracuje telefonem, to na taki komfort nie może sobie pozwolić. Ja mogę sobie pozwolić, że ja 3 razy dziennie wyjmę z tego woreczka telefon, w tym momencie on złapie połączenie, zobaczę, kto dzwonił, kto nie dzwonił, kto wysłał SMS-a i mogę to szybko załatwić, tak? Ale człowiek, który pracuje, to taką, powiedziałbym, no w zasadzie 3 BHP, 4. Pierwsza rzecz, ciągle stosować antyoksydanty, żeby jakby trochę zapobiegać temu promieniowaniu, które wchłania. Sól Schusslera, kalium chloratum jest też bardzo dobra, która zmniejsza poziom tego promieniowania, które nasz organizm jakby kumuluje w sobie. Rozmawiać przez telefon głośno mówiący, rozmawiać na słuchawce, ale nie tej w uchu, bo ona 300 razy zwiększa promieniowanie w stosunku do słuchawki na kablu. A przecież jest wielka moda, że teraz idziesz, to tak cool wygląda, jak masz telefon gdzieś tam w tylnej kieszeni spodni oczywiście i słuchawkę w uchu, tak? I nie zdajesz sobie sprawy, jak jesteś no dosłownie mordowany na własne życzenie tymi mikrofalami, na kość biodrową, na jajniki, potem się dziwić, że ludzie mają zaburzenia z płodnością i jeszcze dodatkowo głowę mimo wszystko sobie mikrofalami też rozwalasz. Więc słuchawki, ale na kablu i ewentualnie ten woreczek taki, o którym mówię, bo jak się w drugą przegródkę tej saszetki włoży telefon, to w tym momencie, co jest ciekawego, można do ucha przyłożyć, rozmawiać i w ogóle nie ma tej podniesionej temperatury z tej strony, z której się trzyma telefon.
Ryszardzie, a co jeszcze? Bo powiedziałeś faktycznie dużo o tych elementach, które możemy wprowadzić, no bo nie chcemy tylko mówić, że jest źle, ale co możemy zrobić? Czyli mówię, szukanie dobrego jedzenia, filtr do wody, no bo przecież pijemy codziennie, przynajmniej powinniśmy, unikanie dzwonienia z telefonem blisko ucha, przynajmniej jeśli mamy taką możliwość. Co jeszcze możemy wprowadzić? Wyłączyć to paskudne Wi-Fi w domu, bo tak naprawdę nikt nie potrzebuje, a bez żadnego problemu można pociągnąć sobie połączenie do komputera za pomocą kabla, normalnego kabla, który się włącza do routera, router się wyłącza z Wi-Fi i ma się świetny odbiór, trzeba tylko sobie kupić adapter do komputera, włożyć, podłączyć wtyczkę i cała filozofia, więc nikt nie musi tak naprawdę, może poza jakimiś tam sporadycznymi przypadkami aktualizacji telefonu czy czegoś włączać tego Wi-Fi. Uciekać jak najdalej od wież przekaźników telefonii komórkowej, bo to jest dopiero prawdziwa tragedia. Jak ktoś ma w bliskim zasięgu, to mikrofale lecą 24 na dobę. Można zabezpieczyć mieszkanie specjalnymi farbami czy wykładzinami, coś na zasadzie tapety, które już same w sobie blokują promieniowanie, plus jeszcze tą farbą można zablokować to promieniowanie i wtedy robimy sobie rzeczywiście takie przytulne mieszkanko, gdzie te poziomy promieniowania są mikroskopijnie przekroczone. Da się w czymś takim żyć wówczas. Nie zapominajmy też o tym, żeby raz na rok, raz na 2 lata najdalej robić głębokie oczyszczanie organizmu, czyli dieta. Zawsze zachęcam wszystkich, którzy są mocno zbudowani, zrób sobie kurczę tyle tygodni, ile dasz radę, raz na rok, 1,5, 2, tą dietę dr Dąbrowskiej. Naprawdę się mocno oczyścić. Jeżeli ktoś jest taki słaby, tak, nie ma takiej siły, takiej krzepy, można powiedzieć, taki herlak, coś ala, tak, bez obrazy nikogo oczywiście, tylko chcę powiedzieć, bo to jest łatwo zrozumiałe, każdy będzie wiedział, o co chodzi, no to wtedy zastosuj sobie chociażby dietę ketogenną. Ona jest też bardzo dobra. Wzmocni twoje siły witalne, przy okazji też dużo niepotrzebnych rzeczy z siebie wyrzucisz. Nikt nie zabroni ci na przykład pić ziół, które mają właściwości antyrakowe. Przecież nawet prosty mniszek ma, co prawda niezbyt jakieś super silne właściwości antynowotworowe, ale ma. Wilka kora ma bardzo silne właściwości antyrakowe. Raz na 2 lata pić ją sobie przez miesiąc czy przez 2. I cokolwiek w tym organizmie się do tej pory nazbierało z tych różnych toksyn, które nie zostały wydalone, to ten cały proces w zarodku ucinasz. Tylko trzeba o tym po prostu pomyśleć. Pytanie dla osób, które kiedyś miały raka, ale wyszły. No bo mówimy o tych procentach, które są nieznaczne, że osoby wchodzą do szpitala, są leczone i oczywiście takie osoby, no jakaś grupa zostaje wyleczona. I co później? Myślę, że część tych osób może zapytać, a jak się zabezpieczać przed nawrotem? No bo jesteśmy na przykład w szpitalu, jest ta chemia, czyli organizm jest wyjałowiony, jest słaby, no i taki człowiek wraca często nie powiem, że do normalnego życia, ale często bez wiedzy nie do końca wie, jak się zachować. Organizm osłabiony, no i jak sprawić, żeby nawrót choroby się nie pojawił? Tak na dobrą sprawę, jeśli zachowa te warunki, które tu przed chwilą żeśmy powiedzieli, to da organizmowi wszelkie szanse, żeby ten organizm się odbudował, bo nasz organizm jest takim fenomenalnym mechanizmem, że on się potrafi samo naprawiać. Oczywiście nie znaczy, że się naprawi w 100%, no ale już będzie super, jak się naprawi w 70, 80, 90%. Już się da spokojnie wtedy z tym żyć. W takim przypadku trzeba jeszcze iść troszeczkę o krok dalej, bo ja bym tutaj sugerował, żeby robić sobie raz na, 2, 3, 4 lata taki przesiew markerów nowotworowych. Trochę to będzie kosztować, ale zafundować sobie i zobaczyć, co się w tym organizmie dzieje. Do tego w takich sytuacjach, jak ktoś już miał nowotwór, no trzeba przede wszystkim dbać też o to, żeby ten system odpornościowy w miarę dobrze pracował. No to też mamy kolejne tam zestawy ziół i różnych technik, jak chociażby morsowanie czy coś tego typu podobnego, że ten system odpornościowy można wzmacniać. Ja akurat jestem z tych, którzy boją się zimnej wody, więc już myślałem od jakiś czas temu o morsowaniu, ale nie mogę się zdecydować. Po saunie morsowanie też się liczy? No tak, bardzo dobre. No to ja lubię, ale samego morsowania też jeszcze nie stosowałem. Ale wpadłem na taki prosty pomysł, jak to robić w domu. Po prostu kupiłem sobie fajne wiaderko, oczywiście plastikowe, no bo innego prawie, że nie sposób znaleźć. Tam ma, nie wiem, chyba z 12 czy 15 litrów, takie dosyć spore. Kupuję worek lodów, wrzucam do niego, pełna zimna woda i w międzyczasie biorę sobie gorący prysznic, więc jak już się poopłukuje, wtedy to wiadereczko na siebie, gorący prysznic i potem jeszcze zimna woda i okazuje się, że to mogę bez żadnego problemu znieść. Więc takie proste nawet rzeczy, które można zrobić u siebie w domu, niekoniecznie gdzieś tam morsowanie
w temperaturze, gdy na zewnątrz jest 3 stopnie, tak, bo to może nie dla każdego jest, ale tego typu rzeczy, jak człowiek weźmie pod uwagę i łącznie ze swoją psychiką oczywiście, bo do tej pory o tym żeśmy jeszcze nie powiedzieli, ale psychika nasza jest niezwykle tutaj istotna, czyli przede wszystkim przekonanie o tym, że rak nie wróci. No taki banał by się wydawało, ale jak robiono badania nad efektem placebo, to okazuje się, że wyniki wyszły na poziomie 33%. Czyli jeśli ja uwierzę w to, że nowotwór nie wróci, uwierzę w to i przekonam sam siebie, to naprawdę od razu o 30% zmniejszam ryzyko jego powrotu tylko dzięki mojemu nastawieniu. To może się dla niektórych wydawać banał, ale to poważni ludzie te badania robili, tak? Więc warto takie proste rzeczy sobie zastosować, bo ile to kosztuje uwierzyć mi w to? No muszę się może parę dni i parę tygodni przekonywać, że rzeczywiście on nie wróci, bo ja go nie chcę, tak? On był fajnym, na przykład, można sobie to wytłumaczyć w ten sposób, że on był fajnym ostrzeżeniem w moim życiu, że coś robiłem źle, skorygowałem to wszystko, w związku z tym on już mi nie zagraża. Takie proste BHP. Tu nie trzeba wielkiej filozofii. Kolejne pytanie mam takie. Czasami słyszę, że ktoś właśnie miał w rodzinie, że to jest kwestia genów, że on i tak nie musi się zdrowo odżywiać, bo przecież tam dziadek był chory, no to on też będzie chory. To przekonanie to jest po pierwsze, na pewno tutaj słyszymy, że ktoś jest przekonany, ale jak to jest? Czy ważniejsza jest kwestia genów, czy faktycznie tego, że to my jesteśmy organizmem i to my wpływamy na siebie właśnie dietą, aktywnością fizyczną, bo niektórzy się już poddali i mówią, dziadek chorował, to on też będzie chorował. No to nic dalszego od prawdy. Tak naprawdę jak wykonano bardzo poważne badania kliniczne, to okazało się, że geny mają wpływ na mniej więcej 3% naszych schorzeń tak zwanych dzisiaj genetycznych. Nawet samo WHO przyznało, że ponad 80% nowotworów wynika z zaburzonego metabolizmu. No więc jeśli oni, którzy robią jakby nagonkę w drugą stronę, przyznają, że ponad 80 czy tam około 80% wszystkich nowotworów wynika z zaburzonego metabolizmu, czyli z tego, co jemy, z tego, jak się zachowujemy, czyli mamy ruch, czy nie mamy ruchu, no to w zasadzie o czym my tu dalej rozmawiamy. Ja słyszałem w Polsce i to powtarzam już po raz kolejny, że nawet czytałem gdzieś to w jakichś opracowaniach tutaj w gazetach, że polscy lekarze już doszli, onkolodzy, do tego, że nawet 40% nowotworów to są sprawy genetyczne. No skąd oni taką wiedzę wzięli? Ale żaden z nich nie pofatygował się o to, żeby jak przyjdzie do niego pacjent, bo ma nowotwór, żeby zmienić właśnie, popracować nad jego psychiką, nad jego przekonaniami i wiarą tak zwaną, żeby zmienić jego podejście do życia, czyli woda, pokarm, usunąć chemikalia, usunąć promieniowanie, też promieniowanie geopatyczne, chodzić na bosaka po ziemi. Zrób to, panie doktorze, temu człowiekowi. Zobaczysz, czy to będzie 40% w twoim wykonaniu, bo ja powiem szczerze, że aż momentami to nie wiem, jak zareagować, jak słyszę, że ktoś kogoś pyta na jakiejś tam wizycie, a czy w rodzinie była historia nowotworu? To jest wbrew pozorom dobre pytanie, ale całkowicie pozbawione sensu w odczytywaniu tego w sposób, który dzisiaj ma miejsce. Bo jeżeli jest historia nowotworów w rodzinie, to o czym to świadczy? Że to są geny? No może i tak, bo może któreś z tych 3% zadziałało i to jest jakiś gen. Ale dobrze, w innej rodzinie są schorzenia na przykład kardiologiczne. W innej rodzinie są jakieś zaburzenia inne, jakiekolwiek by to nie były. No to co, wszyscy mają te geny zepsute? Okazuje się, że niekoniecznie, bo gdy wyrastamy w rodzinie, w której jest pewien wzorzec przekonań, gdy wyrastamy w rodzinie, w której jest pewien sposób odżywiania się i zachowywania swojego fizycznego zdrowia, to my z tymi wzorcami wyrastamy, przyjmujemy je jako właściwe i jako jedyne słuszne i my nic z tym nie robimy, nie zmieniamy. A te wzorce doprowadziły właśnie do tego, że w danej rodzinie są na przykład schorzenia kardiologiczne, że w danej rodzinie są nowotwory, no bo się człowiek nie stosuje tak zwanego BHP. To, co jego pradziadek prawdopodobnie zainicjował i wtedy to jeszcze zdawały egzamin, bo chociażby środowisko nie było takie zatrute, ale potem to się nawarstwiało. Dzisiaj się krzyczy, że to są zaburzenia genetyczne. To nie są zaburzenia genetyczne, tylko epigenetyczne, czyli zaburzenia genów spowodowane czynnikami zewnętrznymi. I tego już, z tego co przynajmniej słyszałem, żaden pan doktor onkolog czy jakiś inny nie raczy wytłumaczyć, tylko raczy powiedzieć, że jest 40% nowotworów z powodów genetycznych. Naszła mnie taka myśl i takie pytanie, no bo jeśli widzimy, że jest tak źle i nie działa ta służba zdrowia tak, jak powinna,
To mam na myśli stomatologię. Nie wiem, może to jest naiwne pytanie, ale jeśli stomatologia tak dobrze działa w Polsce i wielu ludzi z zagranicy przyjeżdża do Polski się leczyć, bo mówi, że stomatologia, która też przecież jest częścią służby zdrowia, jest praktycznie całkowicie sprywatyzowana. Idąc tam, wiemy, że musimy mieć dużo hajsu, żeby się wyleczyć, ale wiemy, że będzie w większości miejsc to zrobione na wysokim poziomie. To dlaczego nie iść w tym kierunku, żeby właśnie sprywatyzować resztę służby zdrowia? Wiem, że odważne i duże pytanie, no ale może warto je zadać, skoro widzimy, że od lat, mimo tej naszej coraz większej wiedzy społeczeństwa, bo się przecież edukujemy, choćby oglądamy takie filmy, czytamy książki, to dalej te wskaźniki, słupki nie idą w dół, tylko idą w górę. To co zrobić? Czy ta prywatyzacja służby zdrowia jest w ogóle możliwa? I czy to jest dobry kierunek? Moim zdaniem jest to bardzo dobry kierunek i o tym też piszę w tych moich książkach, jak to nie wyrok, że prawdziwy postęp w medycynie zacznie się wtedy, kiedy lekarze będą szli na bezrobotne. Ale to się nie stanie, bo nikt nie ma w tym tak zwanego interesu. Natomiast gdyby sprywatyzować samą służbę zdrowia, to ludzie szliby do tych lekarzy, którzy leczą efektywnie. No i tu jest odpowiedź. Ci, co leczą nieefektywnie, nie byliby otwarci na inne, nowe metody, musieliby z rynku zejść. Krótko i na temat. Czyli wolny rynek. Wolny rynek, absolutnie. Oczywiście mnóstwo... I danie, przepraszam, że wtrącę, tak? I danie możliwości lekarzom, żeby oni stosowali nie tylko to, co jest narzucone, nazwijmy to protokołem w danej tam jednostce chorobowej, co może stosować, a czego nie, tylko przeszkolmy lekarzy, żeby znali się i na homeopatii, i na ziołach, i na wielu jeszcze innych rzeczach, zamiast wciskać im totalnie niepotrzebną wiedzę. To może nie tak, że jest totalnie potrzebna, ta wiedza jest potrzebna, ale już na specjalizacjach. Więc zamiast wciskać im już dużą część trudnej wiedzy na podstawowym poziomie kształcenia lekarzy, to zrobić, że tak powiem, miejsce w tym programie nauczania i uczyć ich rzeczy praktycznych. No, spotkałem się ostatnio z 2 lekarzami, zupełnie przypadkowo. To nie było przed tym nagraniem dzisiejszym, tylko zupełnie przez przypadek i rozmawiałem z tymi osobami i tam była właśnie informacja, że skończone studia medyczne okazały się później w praktyce jedynie podstawą, że tam nie było w ogóle wielu rzeczy, które były potrzebne. Mało tego, niektóre elementy, nie będę to mówił, jaka specjalizacja, jaki to był lekarz, żeby nie nakierować, ale to była informacja, że trzeba było wręcz nauczyć się pewnych rzeczy od nowa zupełnie, bo to, co było w książkach i to, co było na egzaminach, zupełnie nie miało się nijak do tej rzeczywistości, która się zmieniła, że te książki były, te podręczniki były po prostu kilka lat do tyłu, a to, co się dzisiaj dzieje, to jest bardzo dużo, ta zmiana była ogromna. No więc pytanie może o tą edukację dla osób, które może były na uczelniach medycznych, może planowały, albo słyszą podobne głosy, że nie do końca, mówiąc dyplomatycznie, jest tam tak, jak być powinno. Gdzie się edukować, jak ktoś chciałby, no właśnie, chciałby nauczyć się tej prawdziwej medycyny, albo tej alternatywnej medycyny, albo już ukończył jakieś studia, a chciałby wiedzieć coś więcej, czego tam się nie nauczy. Natomiast tutaj całe jakby ukierunkowanie takiego kogoś musi polegać na tym, że najpierw powinien sobie zdać sprawę z tego, że to, co robi, nie do końca jakby spełnia oczekiwania przede wszystkim pacjenta i jego samego, bo powiedzmy tak, no do poziomu mniej więcej średniego, ja to tak przynajmniej określam, ale lekarze sobie świetnie radzą, bo to są rzeczy, które tam ktoś wczoraj dostał katar, tak, ktoś dostał zapalenie płuc, da antybiotyk i to wszystko fajnie działa. Natomiast gdy mówimy już o takich cięższych jednostkach chorobowych, no to tutaj już ta skuteczność jest taka, powiedzmy, można by trochę na tym podywagować. Uczyłem się u takiego doktora Schellenberga w Stanach Zjednoczonych, który był synem też lekarza i skończył studia medyczne w Stanach, zaczął praktykować i mówi, po mniej więcej niecałych 5 latach zaczął rozmawiać z tatą, mówi, tato, przecież to, powtarzam mniej więcej sens tego, co tam on powiedział, przecież to, co robimy, to nie działa tak, jak powinno działać, a jego ojciec na to tak i nie masz na to żadnego wpływu, bo albo ci odbiorą licencję, albo będziesz tak robił. I on później poszedł całkowicie w medycynę już naturalną i stwierdził jedną rzecz, że człowiek inteligentny po studiach medycznych jest tak uwarunkowany i zakodowany, można powiedzieć, to taka swego rodzaju, może nieładnie to powiem, ale maszynka do mielenia mózgu, że masz z odpowiednim światopoglądem po tych studiach, wyjść żadnym innym, że naprawdę ciężko wyskoczyć z tych uwarunkowań, ale mówi, człowiek inteligentny po mniej więcej 5-6 latach już wie, że to, co robi, to nie jest to tak, jak być powinno. Mówi, człowiek średnio inteligentny potrzebuje około 10, mówi może 15 lat,
A mówi typowe, i tu żeby się ktoś przypadkiem nie obraził, na mnie powtarzam jego słowa, typowe mówi, no ta trzecia kategoria, tak? Ta trzecia kategoria to jest taka, że po 25-30 latach do nich dopiero dociera, że to, co robili przez te 30 lat, no to jest dalekie od jakby tej wizji, która w zasadzie była przewodnią w ich życiu. No mówi, ale wtedy już po 30 latach pracy to zazwyczaj rzadko kto się decyduje na zmianę, no bo wiadomo, emerytura już bliziutko, więc już nikt specjalnie nie chce zmieniać. Także tutaj zaczynając od tego, że gdzie się edukować, no przede wszystkim jak ktoś nie wejdzie na ten poziom, żeby zdać sobie sprawę, że trzeba coś inaczej się w tym życiu nauczyć, to nikogo na siłę się nie weźmie, ani żadnego farmaceuty, ani żadnego lekarza i nie można mu powiedzieć, że słuchaj, ucz się czegoś innego, bo to potrzebne, bo on tego nie czuje. On musi sobie zdawać z tego sprawę, to jest numer 1. Numer 2, trochę się tak rozgadałem, tak? Ale numer 2 to jest taki, że to zazwyczaj tego typu pierwsze kroki to się dzieje na zasadzie takiej, że ktoś zobaczy takie nagranie jak my. Nie znaczy, że akurat ze mną czy z tobą, tylko tego typu, że jakiś szczegół zwróci jego uwagę i przykuje i mówi, to tak rzeczywiście może być prawda. I zaczyna szukać. Później jakaś książka, później jakieś, powiedzmy, tak zwane szkoły polskiej naturopatii, które no, coś tam wnoszą w życie, tak, ale to jest zupełnie nie poziom ani akademicki, ani nic innego, przynajmniej te, które ja znam. Też coś mogą coś w życie wnieść i trochę zmienić jakby ogląd. No a później ktoś może trafić, szukać już rzeczywiście profesjonalnych szkół, których no, w Europie specjalnie za dużo nie ma. Są dobre szkoły w Anglii, słyszałem, że jest szkoła włoska w miarę dobra, ale to są ciągle szkoły na zasadzie objawowej, czyli zamiast coś przeciwzapalnego, tabletkę, podajmy mu zioła czy coś tam innego, tak? No i w zasadzie jedyna szkoła o takim kierunku uczącym przyczynówki, ciężka szkoła, bo tu trzeba zmienić swoją perspektywę postrzegania wielu rzeczy i ustosunkowania się do nich, złapania do tego dystansu. Niewielu ludzi na to jest na dzień dzisiejszy zdolnych. No to jest moja ta szkoła, którą prowadzę i powiem szczerze, że no, miałem też studenta z Wielkiej Brytanii, który no, ewidentnie stwierdził, że u mnie było 2 lata szkolenia, tam 3. Że ta moja 2-letnia szkoła dała mu dużo głębszą wiedzę jak ta z Wielkiej Brytanii. No ja nie dziwi mnie specjalnie, bo ja no, znam te szkoły i programy szkół z Północnej Ameryki, no to ja wiem, dlaczego taką szkołę, a nie inną i o takim profilu skonstruowałem. To zapraszam, tak? Mhm. Czyli można powiedzieć, że dla osób, które już są kawałek dalej i mają tą świadomość, że można coś zmienić, mogą zostać twoimi studentami. To wiesz, jeśli ktoś nie czuje takiej potrzeby, to ewentualnie może, jak ja to mówię, przypadkowo do tej mojej szkoły trafić na takiej zasadzie, że spróbuje, a może to będzie dla niego, no bo nic specjalnie więcej o tym nie wie. No ale tacy to raczej szybko kończą naukę, no bo to nie jest ich świat, powiedzmy, i to nie jest jakby system wartości, jeszcze przynajmniej, tak? Natomiast zdecydowanie ci, którzy mają na przykład ciężkie przypadki, z którymi sobie medycyna nie radzi, to oni są już takimi, można powiedzieć, wytrawnymi poszukiwaczami rozwiązania i wtedy ten człowiek już zmęczony tą całą sytuacją odbijania się od panów profesorów, docentów i nie wiadomo ilu tam klinik i poradni, jak się dowiaduje, że jest taka ciężka szkoła u Grzebyka, to się zastanawia, czy rzeczywiście da sobie radę i czy do niej przyjść. Ale gdy stwierdzi, że przyjść, to przecież bardzo wiele moich studentów już po pierwszym semestrze z bardzo wielu dolegliwości się powyciągało czy swojej rodziny. To jest wiedza naprawdę skoncentrowana i poukładana w ten sposób i prowadzę do tego, żeby starać się zawsze znaleźć tą przyczynę i ją wyeliminować. Efekt jest absolutnie tutaj drugorzędny. A czemu mówisz, że bardzo ciężka szkoła Grzebyka? Jak to wygląda? To znaczy takie opinie w Polsce z tego, co niektórzy ludzie mi tam piszą, czy znajomi mówią, że jest ciężka. Ona nie jest ciężka, tylko do niej trzeba podejść poważnie, bo dlaczego poważnie? Dlatego, że edukacja prywatna w Polsce wynika tak, że ja płacę i ja tu jestem królem. No, często się tak mówiło na studiach, że płacę i zdaję, no bo przecież zapłaciłem. Tak, a u mnie tak nie jest. A jak jest? U mnie się płaci i trzeba naprawdę zdać. I to nie są egzaminy pod tytułem jak w innych szkołach naturopatii, że słuchajcie, macie tu 30 pytań na przykład do opracowania i z tego będzie tam 5 czy 8 na egzaminie. U mnie student nigdy nie wie, jakie będą pytania i ma je po prostu znać na nie odpowiedzi. Więc tych szczegółów, szczególików jest naprawdę dużo i jeśli ktoś poświęci na to właściwą ilość czasu, no jeden to przeczyta 3 razy u mnie, drugi musi przeczytać 6 razy, tak? No więc 6 razy to schodzi więcej czasu niż przeczytanie 3-krotne.
No ale ja na przykład też nie mam takiej percepcji, że przeczytam raz, już widzę. Ja muszę 4, 5, czasem 6 razy powtórzyć sobie coś, żeby mi to utkwiło dopiero. Więc tu jeśli ktoś przeznaczy odpowiednią ilość czasu i zaangażowania, to nie jest szkoła trudna. Jest szkoła, to nie jeden powiedział, jest naprawdę interesująca, bo ten materiał jest bardzo ciekawy i na dodatek skuteczny, bo to w zasadzie od drugich zajęć już można stosować i to działa. To nie są rzeczy, które gdzieś wymyślam, teorie jakieś nie wiadomo jakie, żeby tylko czas zapełnić, a w zasadzie nigdy nie mam czasu, żeby powiedzieć wszystko, co bym chciał powiedzieć, tak? Ile czasu trwają całe studia? No to my realizujemy taki program 3-letni w 2-letnim okresie czasu, czyli są to naprawdę skoncentrowana nauka. Więc tutaj trzeba jakby wziąć azymut, że 2 lata poświęcam naprawdę tak się zorganizować, że muszę mieć czas dla tej szkoły. No i wówczas jak się kończy, to jest takie wielkie skończyłem, tak? 2, 3, 4 miesiące odpoczynku i spokojnie, jak wtedy się już człowiek bierze za pacjentów, to nie ma stresu, że sobie z tym nie da rady. Oczywiście to nie jest tak, że bo to jest poziom podstawowy, że po poziomie podstawowym wszystko się już uda u wszystkich ludzi wyregulować, bo jeszcze ja też mam czasem problemy i przypadki, z którymi sobie też nie daję rady. I wcale nie jestem guru, który 100% przypadków rozwiązuje. No byłoby to wierutne kłamstwo i łżenie, że tak powiem, tak jak to niektórzy robią, że są nieomylni. No ja taki jeszcze nie jestem. Czym się różni twoja szkoła od tradycyjnych studiów medycznych? W zasadzie wszystkim. Poza oczywiście anatomią, bo anatomia jest taka sama u mnie, jak i w szkołach medycznych, z tym, że u mnie anatomia jest ograniczona do absolutnego minimum. Dlaczego? Dlatego, że moja szkoła to nie jest szkoła objawowa, tylko jest szkoła bazująca na regulowaniu funkcji. To jest całkiem inne zagadnienie, inne podejście i do tego jest potrzebna inna wiedza i inne zrozumienie. To jest pierwszy taka rzecz. Jeśli chodzi o efektywność, mogę tutaj coś na przykład powiedzieć. Był czas, kiedy moja córka już była pod koniec studiów medycznych w Polsce i ja już nie pamiętam, gdzie byłem poproszony, żeby przyjechać, bo jest sporo ludzi na konsultacje, żeby im trochę pomóc w zdrowiu. Akurat córka miała wolno, mówię, słuchaj, jedz ze mną, zobaczysz, jak to się wszystko robi, no nie? No więc byliśmy tam chyba 2 dni, że tak powiem, i nie pamiętam już, ilu pacjentów tam było, no i ta córka tak patrzy na mnie i ja tam kolejnego, tak? I po tych 2 dniach mówię, jak ci się to podobało? Nic nie mówiła przez 2 dni, tak? Tylko obserwowała. Mówię, jak ci się to podobało? Mówi, tato, no robisz to tak fachowo widać, no nie? A ja mówię, a ty byś tak potrafiła? Już była na 6. roku, nie? Mówi, nie. Ja mówię, nie? Nie. Ja mówię, dlaczego? Mówi, bo tego nas nikt tak nie uczył. A ja mówię, widzisz, to co ja z tymi pacjentami robiłem, to poza tam może jakąś 2, 3 pacjentami, co wymagali jakby wyższej trochę wiedzy, to stosowałem wiedzę z tego poziomu podstawowego 2-letniego. A moja córka dosłownie, ja mówię, widzisz, ja myślałem, że na tych studiach nauczą cię naprawdę dobrej wiedzy i rzeczywiście tą dobrą wiedzę masz tylko tak szeroką i teoretyczną, a nie praktyczną, że teraz jak ty staniesz do pacjenta, to w zasadzie niespecjalnie masz tutaj możliwość, żeby coś sensownego z nim zrobić, przynajmniej na tym etapie, bo jak zrobisz już te praktyki, specjalizacje, no to już wiadomo, że to będzie inny poziom w tym momencie, tak? Ale porównanie tutaj 6-letnich studiów i tutaj 2 lat u mnie. Więc po tej mojej szkole, bo to też często pada pytanie, co się ma? No ma się to, że skończyłeś, ja mówię, szkołę, to można sobie powiedzieć tak dla swojego ego, skończyłem szkołę, tak? Dostałem dyplom, fajnie, ale zawsze mówię tak, że to nie dyplom świadczy o tobie, tylko ty o dyplomie. Więc jeżeli ty nauczyłeś się tego dobrze i ty pomożesz przynajmniej 50, 60, a ja myślę, że nawet powyżej 70% pacjentów, którzy do ciebie trafią, ja pomijam tu już bardzo ciężkie przypadki, której tej wiedzy nie da rady, powiedzmy, w ciągu 2 lat więcej nauczyć, no to jest sukces wybitny. Z mojego punktu widzenia. Może się mylę, może tu jakieś bufonada przeze mnie przemawia, ale raczej jeśli w ciągu 2 lat robimy program 3-letni i porównanie, jeszcze raz mówię, to co córka po 6 latach, a ja pokazałem jej wiedzę praktycznie tam poza kilkoma przypadkami, no w zasadzie z tej podstawowej, no to chyba nie muszę tego więcej komentować. To jeszcze mam, Ryszard, ostatnie pytanie, bo wspominałeś, że w tej twojej szkole pojawiają się lekarze z tego, bym powiedział, tradycyjnego medycznego świata, którzy skończyli tradycyjne uczelnie. No i pytanie mam takie, tak się zastanawiam,
Dlaczego oni tam przychodzą? Czy oni są ciekawi tego, że pojawiasz się coraz na wielu kanałach i ludzie cię oglądają, że masz sporo wiedzy? Czy oni są ciekawi tego, jaką ty masz wiedzę, skąd ty masz tą wiedzę i chcą się czegoś dowiedzieć? Czy oni tam przychodzą realnie się uczyć, bo widzą, że w tym swoim systemie, w tym tradycyjnym systemie się nie nauczyli tego i chcą swoją wiedzę poszerzyć? Takie mam pytanie. Czy oni bardziej są twoją konkurencją? Tak pytam wprost. Czy oni realnie widzą, że to, czego uczysz, to jest coś, czego brakuje w tym tradycyjnym systemie, który może jest dobry, ale niepełny? No w zasadzie chyba wszystkiego po trochu jest, bo część lekarzy już doszła do tego poziomu, że wie, że to, co robią, powinno jakby lepiej wypadać w końcowym efekcie, więc zaczynają szukać, dlaczego jest, coraz częściej się słyszy, że naturopatia jest dobra do jakby innych schorzeń, tych takich bardziej przewlekłych, więc oni mają tą fajną wiedzę, powiedzmy objawową, szybkiej reakcji, reanimacji i tak dalej, to jest bardzo fajne, ale brakuje im trochę wiedzy z tej drugiej strony, z tej takiej przyczynowej, więc niektórzy chcą się tego nauczyć. Niektórzy usłyszeli o tym, że jest to szkoła konkretna, co mi wprost mówią. Ja mówię, dlaczego? Bo w którymś momencie, gdy się spotykamy po raz pierwszy, każdego pytam, dlaczego się tu w sumie znalazłeś, nie? No to odpowiedzi są tak niesamowite momentami, że to historia jakby to wszystko opowiedzieć. No, część jest takich odpowiedzi, że no słyszałem, że to jest najlepsza szkoła w Polsce, no więc chciałem zobaczyć, jak to wygląda. No mówię, super, cieszę się z takiej opinii. Wbrew temu, co powiedzmy niektórzy z innych szkół, jak otworzyłem tą moją 2-letnią, gdzie przerabiamy program 3-letni, powiedzieli, a co on tam będzie 2 lata ludzi uczył. Teraz już oni też zrobili programy 2-letnie, tak? Więc niektórzy chcą zobaczyć czy i ewentualnie jak bardzo jest różnica pomiędzy takim typowo akademickim podejściem, a tym takim naturopatycznym przyczynowym, bo to jest, mówię, podkreślam cały czas to przyczynowe, bo ja w tym kierunku idę cały czas. I odkrywają lekarze, że dosyć ciężko im zmienić swój mental po latach tej edukacji systemowej, po latach pracy w tym systemie, gdzie się widzi, tu jest nowy twór, no to od razu tniemy, chemia, tak? Czy tam jest na przykład nawracające bez końca zapalenie zatok czy gardła, to ciągle antybiotyk. Jak tu się okazuje, że to można zupełnie inaczej do tego podejść, wyregulować zaburzone funkcje i te mechanizmy w organizmie i to zapalenie jeszcze może wróci raz, drugi czy trzeci, ale ten odstęp będzie coraz dłuższy i w którymś momencie ono przestanie wracać, bo to się uderzyło w tą przyczynę tego wszystkiego. No, powiem tak, to jest wyzwanie dla ludzi, którzy mają już to ukierunkowane takie myślenie, ale to jest też taki fajny challenge, bym powiedział, bo jak już ktoś wie, że chce czegoś innego, to nagle to światełko z drugiej strony przychodzi i pokazuje, że jednak można, tak? Także no mówię, przekrój jest to ciężko dokładnie sprecyzować dlaczego, ale no jak powiedziałem, chyba wszystkiego po trochu ktoś tam ma. To myślę, że to cieszy, że to środowisko, czasami mi się mówi skostniałe, takie tradycyjne, które patrzyło na to wszystko, co z lewej strony inne, tak? My jesteśmy tu, a tam są ci inni i to wszystko, co nowe, co nieznane jest gorsze, skoro pojawiają się w twojej szkole lekarze, którzy ukończyli tradycyjne studia i szukają czegoś nowego i są zadowoleni z tego, no to oznacza, że może idzie to powoli, ale w tym dobrym kierunku. Więc życzę tobie, Ryszard, żeby się to rozwijało, żebyśmy wszyscy byli zdrowsi i bardziej świadomi. No bardzo ci dziękuję, no tylko jeszcze tu może dodam na koniec, że to nie jest tak, że to środowisko lekarskie jest takie skostniałe. Tam jest bardzo duża część naprawdę fantastycznych ludzi, fantastycznych lekarzy. Część z nich wbrew temu, że oficjalnie im wolno, a nieoficjalnie im nie wolno, jednak robi te dobre ruchy w tym kierunku, żeby to wszystko szło ku lepszemu. Niestety część jest z nich, jak to nazywam, wręcz uwięziona na zasadzie kredytów, zobowiązań i tak dalej, no nie może specjalnie czegoś zrobić, no bo nie może. Część jest takich, którzy się po prostu boją najnormalniej w świecie. Nie mają tej odwagi takiej, że dobrze, przecież ja mogę iść już całkowicie prywatnie pracować i wiem, że sobie dam radę. Nie mają ludzie tej pewności jeszcze, no ale myślę, że to kwestia przyszłości. Na pewno nigdy nie stanie się tak, że wszyscy nagle odwrócą się od jedynego słusznego kierunku, bo też nie narzekajmy, on jest potrzebny, tak? Sytuacje szybkie są absolutnie, oni są w tym fenomenalni i tego byłbym ostatnim, który by mi tu cokolwiek zarzucił. Natomiast no mówię, fajnie, że się rozwijają w tych innych kierunkach, bo to też ich ubogaca przede wszystkim, tak? I na tym korzystają ich pacjenci, więc chyba nie jest źle.
Dokładnie tak. Super, dziękuję dzisiaj za spotkanie, Ryszard, za całą tą wiedzę i pokazanie trochę innej, alternatywnej rzeczywistości. Może nie, ale takiej dodatkowej, która może pomóc wszystkim, którzy są zamknięci. Bo powiedziałeś, że znasz wielu fantastycznych lekarzy, ja również. Trochę może tak na koniec analogii do edukacji, gdzie ja znam wielu fantastycznych nauczycieli, którzy również zamknięci w tym systemie, widzą, że można by coś inaczej, ale żeby pracować w tym tradycyjnym systemie nie mogą, no bo stracą pracę, więc szukając alternatyw, rozwiązań, że dopiero sobie zrobią jakąś swoją prywatną szkołę, to później będą nauczać i próbują przemycać te swoje rozwiązania, żeby te dzieciaki się uczyły, więc oni są świetnymi ludźmi i myślę, że w medycynie jest podobnie. Sporo mamy takich osób i działajmy wszyscy wspólnie na dobro nas wszystkich, no bo przecież to w tym kierunku powinno iść, tak? Przynajmniej, absolutnie. Tak przynajmniej naiwnie sobie myślę dzisiaj. Nie, to perspektywa jest taka, jak mówisz. Ja też z takiego założenia wychodzę, że możemy nawet momentami się irytować, nazwijmy to jedna strona na drugą, tak? Ale nawet te irytacje też są potrzebne, bo dzięki takim rzeczom i jakby innemu światopoglądowi pewne rzeczy my sobie sami uświadamiamy też. Oczywiście. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby jakieś antagonizmy powstawały niekończące się, tak? Bo jedni są mądrzejsi, drudzy głupsi, tak? To nie o to zupełnie chodzi. Tylko mówię, jeśli ktoś ma dobrą edukację, to myślę, że takim ludziom warto zaufać. No ja mam ciągle dużo obiekcji do form edukacji, jakie w ogóle w Europie są, nie tylko w Polsce, bo to jest dosłownie śmiech na sali, że lekarz medycyny uczy się 6 lat na studiach medycznych, żeby dostał ten dyplom lekarski, a tutaj po kursikach dosłownie kilkudniowych czy kilkutygodniowych już jest pełnoprawnym naturopatą i może wszystko robić, no i czegoś mi tu brakuje. No nie da rady się tak szybko pewnych rzeczy nauczyć, przestawić swego myślenia i sposobu postrzegania tego wszystkiego. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.